Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Bike 7. Tak naprawdę to jest Bike Beijing 7, ale pozwólcie, że będę mówił Bike 7, bo brzmi to znacznie lepiej i bardziej europejsko. Europejsko, bo Bike to oczywiście chińska firma, która do Polski przyszła z 3 modelami. Modelem 3, 5 oraz 7. Jak się domyślacie, trójka jest najmniejsza, potem jest piątka i na końcu 7. Piątka już była na moim kanale, dlatego teraz postanowiłem sprawdzić większy i droższy model 7. Wizualnie Bike 7 może się podobać, naprawdę ładnie namalowane auto, a jedyna rysa na wizerunku to te koszmarne atrapy wydechów. No wygląda to wręcz kosmicznie, jakby auto miało mieć 500 koni. Ale poza tym to naprawdę ładne auto. Mamy na przykład modne ostatnio światła przez całą szerokość i to z LEDowymi światłami i z przodu i z tyłu. Światła są adaptacyjne i automatyczne, chociaż to drugie u mnie czasem działało, a czasem nie. No wiecie, raz się przełączały te światła, a raz musiałem sam włączać i nawet jadąc w pełnej ciemności. Sam strumień światła jest za to jasny i ma niezły zasięg. Niezłe są też wymiary Bike 7, bo to naprawdę duże auto. Długość to 4,74 m, wysokość 1,71 m, a szerokość 1,89 m. Rozstaw osi to 2,80 m, a prześwit to całkiem solidne 20 cm. Szkoda tylko, że auto nie ma 4x4. Tak jak mówię, to jest spore auto. Ale spory nie jest bagażnik. Producent podaje, że bagażnik ma od 410 do 450 litrów, co jest przeciętną wartością, żeby nie powiedzieć bardzo słabą. Bowiem na przykład konkurencyjna Skoda Kodiaq ma 2 razy większy bagażnik. Tak, 2 razy większy, bo tam producent podaje 910 litrów. Jak zmierzyłem bagażnik w bajku, to z moich wymiarów wychodzi, że kufer ma jednak bliżej 550, a nawet 600 litrów, a nie 400, więc może producent jakoś to inaczej liczy? I oparcie jest regulowane, dlatego właśnie producent podaje, że bagażnik ma od 410 do 450 litrów. To daje dodatkowe 40 litrów. Poza tym podłoga ma drugie dno i w ogóle można je opuścić niżej, ale dosłownie na parę centymetrów. A pod tą podłogą jest koło zapasowe i zestaw kluczy. Jest też schowek z boku, czy gniazdo pod zapalniczkę. Oparcie też można z tego poziomu położyć, o ile ma się długie ręce. Niestety po złożeniu nie ma idealnie płaskiej powierzchni. I jeszcze taka kwestia dotycząca bagażnika. To ma ona automatyczne otwieranie bezdotykowe, które działa źle. Bo wystarczy mieć kluczyk w kieszeni, przechodzimy koło bagażnika i on już się zaczyna otwierać. Zdecydowanie za szybko to działa i denerwuje. Wskakujemy na tył. I tutaj taki mały minus, klamki są wysuwane jak w Mercedesie. A przypominam, że mi w Mercedesie kiedyś właśnie takie klamki zamarzły. Wsiadamy więc na tył. Miejsca jest naprawdę bardzo dużo, ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się mieszczę, a możliwość pochylenia oparcia powoduje, że jest bardzo wygodnie. Od razu dodam, że nie ma wersji 7-osobowej, to jest tylko 5-osobowe auto. Fotel też jest miękki, ma niestety słabe trzymanie, ale jest bardzo wygodny. Mamy też podłokietnik z 2 miejscami na napoje, są gazetowniki, oddzielne nawiewy, złącze USB czy złącze pod zapalniczkę. Jest też duży szklany dach, a jedyny minus to piano black na drzwiach. Wsiadamy do przodu i tu zacznijmy od miejsca pasażera, bo Bike 7 ma ciekawy fotel z funkcją spania, czyli mamy wysuwany podnóżek, a oparcie możemy położyć, no i niemal się leży, jak w takiej kołysce. Ciekawe, chociaż przez to ten fotel teraz nie ma regulacji góra-dół. Taką regulację ma fotel kierowcy, ale ona u mnie dziwnie działała. Dziwnie, to znaczy ten przycisk czasem naciskając w dół opuszcza, a czasem naciskając w dół podnosi. Same fotele mają też dość krótkie siedziska i brakuje właśnie możliwości jego przedłużenia. Widoczność za to jest niezła. To pora na deskę rozdzielczą. Deska, podobnie jak wygląd zewnętrzny, robi świetne wrażenie, nowoczesne i ładnie. Co prawda jest tabletoza, czyli mamy mnóstwo tabletów, no ale taką dzisiaj mamy modę, jak widać nie tylko w Europie, ale również i w Chinach. I od razu dodam, że w 7 nie śmierdzi bardzo. To znaczy czuć zapach chińskiego plastiku, ale bardzo lekko i szybko się do tego przyzwyczajamy. Ciężko za to się przyzwyczaić do braku Android Auto czy Apple CarPlay, bo jest apka Carbit Link, ale to jest po prostu Mirror Link, czyli odzwierciedlenie naszego telefonu, który zawsze musi być włączony i położony horyzontalnie. To nie może zastąpić Android Auto ani Apple CarPlay. Sam system multimedialny jest bardzo prosty i działa przyzwoicie, ale niestety nie ma języka polskiego. Szkoda też, że kamera cofania nie jest wyświetlana na całym ekranie, bo wtedy byłaby czytelniejsza.
No ale i tak, miło, że są kamery 360 stopni. Co prawda średniej jakości, ale najważniejsze rzeczy widać. Kolejny minus to obsługa klimatyzacji na dodatkowym ekranie na dole. To jest moim zdaniem zbędnie skomplikowane, zwłaszcza, że mamy tam też kilka przycisków, które są niemal niewidoczne, a w kompletnym słońcu już naprawdę ich nie widać, a dodatkowo ten ekran w słońcu odbija światło. Zbędne są też przyciski dotykowe na kierownicy, tutaj powinny być fizyczne. W kabinie jest jeszcze trzeci ekran, czyli zegary cyfrowe. I te zegary mają 3 motywy, które tak naprawdę są tylko motywami kolorystycznymi, bo grafiki są niemal takie same. Zegary też są po angielsku i są w miarę czytelne. Problem, jaki z nimi zauważyłem, to opóźnienie w wyświetlaniu obrotów, czyli często jak nogę zdejmiemy z gazu, to obroty wciąż rosną i dopiero po chwili opadają. No coś dziwnego. Dziwne jest też mierzenie spalania na komputerze pokładowym, ale o tym będzie później. Teraz sprawdźmy materiały i spasowanie. No niestety, materiały są średnio spasowane i dużo elementów skrzypi. I co gorsza, nawet podczas jazdy, bo w moim egzemplarzu jak się szybko przyspieszało, to coś brzęczało, jakby wpadało w rezonans. No posłuchajcie sami. Ewidentnie coś rezonuje i mocno wkurza. Tak samo jak i wkurza Piano Black. Dobra, to pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską chińska spalinowa klasyka, czyli 1.5 turbo, 4 cylindry. Mówię klasyka, bo chyba większość spalinowych aut z Chin, które pojawiają się na naszym rynku, ma właśnie 1.5 turbo, a wynika to prawdopodobnie z ich rynku i akcyz czy podatków. Tak więc Bike 7 ma 1.5 turbo, 177 koni oraz 305 Nm, co połączono z automatyczną dwusprzęgłową przekładnią i napędem naprzód. Tak, niestety Bike 7 ma tylko napęd naprzód. Sprint do setki powinien trwać 9,9 sekundy, więc pora to sprawdzić. Wynik jest znacznie lepszy niż podaje producent i czas jaki uzyskałem to 8,4 sekundy i to jak słyszeliście przy dość dużym uścisku kół. Jak trakcję włączymy i jedziemy w najwolniejszym trybie, czyli Eco, to czas to 8,7 sekundy, czyli nadal o ponad sekundę lepiej niż deklaruje producent. Dziwne. Pod względem osiągów naprawdę nie ma się czego wstydzić, tylko szkoda, że skrzynia nieco się gubi. Po pierwsze, jest zwłoka w reakcji na gaz i to nawet w trybie sport, po drugie coś brzęczy i denerwuje, a po trzecie, skrzynia czasami lekko potrafi szarpnąć, a czasami za późno redukuje bieg i my za długo jedziemy na wysokich obrotach. To jest raczej kwestia oprogramowania i mam nadzieję, że szybko to zostanie naprawione.
ale to nie jest najgorsze. Najgorszy moim zdaniem jest komputer pokładowy, który to zawsze pokazywał 7 litrów spalania. To poważnie, popatrzcie na to. Zerujemy licznik średniego spalania i startujemy maksymalnie jak się da. To spalanie 7. To drugi test, zerujemy przy 120. Test numer 3, zerujemy przy 100, przepraszam. U, 6,9, nie 7. Błąd tutaj w kalkulacji. To przy 140. Ja wiem, że to były krótkie dystanse, no ale uwierzcie mi, jak robiłem pomiary przy 120 czy tam 140, jechałem przez 10-20 km, to również wyniki były około 7 litrów. W mieście to samo, zawsze miałem okolice 7. A co lepsze, starałem się to auto zmierzyć spalaniem z dystrybutora. Przy 140 wyniki to były już w okolicach 10-10,5 litra, a w mieście 9,5-9 litrów. I to mimo, że komputer nadal pokazywał 7. Bez sensu. Słaba też jest ładowność, która w tak dużym aucie wynosi 445 kg, czyli tak naprawdę 4 osoby i bagaż i jesteśmy pod korek DMC. A samo auto nie jest ciężkie, waży 1650 kg, co czuć. Auto nawet nieźle wybiera nierówności, jest zwinne i w miarę komfortowe, chociaż moim zdaniem brakuje nieco precyzji w układzie kierowniczym, a także i systemy takie jak na przykład wykrywanie pasów, czy wspomniane wcześniej automatyczne światła, no powinny działać lepiej. Chociaż niektórzy mówią, że przy tej cenie można to wybaczyć. No właśnie, cena. Testowany Bike 7 zaczyna się i tak naprawdę kończy na cenie 163 000 złotych. Zaczyna i kończy, bo auto ma zawsze takie wyposażenie jak testowane, czyli mamy pełne wyposażenie, a my jedyne co możemy dokupić to droższy lakier oraz inny kolor skór. Lakier kosztuje 3900, a skóry 1900. No jest dużo taniej niż konkurencja, bo wspomniane chociażby wcześniej Skoda Kodiaq zaczyna się od 175 000 złotych. Jak doklikamy opcję, to różnica w cenie z bajkiem jest jeszcze większa, bo cena Skody przekracza wtedy 200 000 złotych. Cena to ogromna zaleta Bike'a 7. Ale czy jest ona kluczowa? Moim zdaniem nie, bo Bike 7 robi świetne pierwsze wrażenie, niestety im dłużej z nim obcujemy, tym więcej znajdujemy niedoskonałości czy wad opisanych w teście. Cena jest naprawdę atrakcyjna, ale trzeba też pamiętać o pewnie szybszym spadku wartości, co wpłynie na cenę przy odsprzedaży, czy na serwisie i dostępności części. A w kwestii serwisów i salonów, to teraz wyświetlam mapę, gdzie bajka możemy kupić i serwisować. Dodam też, że producent daje gwarancję na auto na 100 000 km lub 5 lat, a także daje 10 lat gwarancji na blachę. Cześć!